Bohaterem tego odcinka będzie True Games Syndicate, producent i wydawca gier, które mają pokazywać prawdziwe życie bez filtra. Pełne niebezpiecznych sytuacji, moralnych dylematów, trudnych wyborów i szemranych interesów. Jak mówią sami twórcy, rzeczywistość ulicy nie jest łatwa, ale dostarczy Ci emocje, na które czekasz. Jeśli się nie boicie, to zapraszam na mój materiał. Kto może wiedzieć więcej o życiu na ulicy, jak nie polscy raperzy? I to właśnie dwóch z nich, a mianowicie Wojciech Sokół Sosnowski i Michał Małolat Kapliński. Zostali założycielami True Games Syndicate. A przynajmniej tak czytamy w oficjalnych komunikatach. Ten pierwszy został przewodniczącym Rady Nadzorczej, a ten drugi szefem studia. True Games zajmie się produkcją gier o tematyce ulicznej, czyli jakie dokładnie tematy będą poruszane? Będziemy wplatali kolejne tematy związane z ulicznym stylem życia, życiem na krawędzi, branżą muzyczną, show biznesem. Mamy w planach nie tylko symulatory, ale też gry strategiczno-ekonomiczne. Głównym inwestorem całego przedsięwzięcia został Movie Games, także producent gier komputerowych. Co zastanawiające, Movie Games jest jedynym istotnym udziałowcem. Panowie artyści nie ujawnili się w akcjonariacie, a to oznacza, że żaden z nich nie posiada nawet 5% udziału w tym interesie. Czyżby nie wierzyli w ten biznes, który podobno sami założyli? True Games dostało się na New Connect nietypowo. W 2021 roku kupiono spółkę, która już tam była. Zmieniono tylko jej adres, nazwę i zarząd. Teraz w Polsce są ogromne możliwości dynamicznego rozwoju. Najmodniejsza wtedy branża growa wydawała się mieć świetlaną przyszłość. Wierzono wtedy, że Polska będzie światowym zagłębiem produkcji gier. Jakie dokładnie gry wypuszczała ta spółka przed wejściem na giełdę? Konkretnie to żadnych. Ale w planach było 9 tytułów i prace nad 4 podobno już się rozpoczęły. Pierwszą przygotowywaną grą był Nightclub Manager, czyli symulator nocnego klubu. Gra, jak się domyślacie, miała pozwalać nie tylko na wybór muzyki czy dekoracji, ale przede wszystkim umożliwiać casting tancerek. Do produkcji gry podchodzono bardzo poważnie. Zatrudniono nawet prawdziwe tancerki, tak aby dokładnie odwzorować ich ruchy i żeby wszystko wyglądało naprawdę realistycznie. Chciałbym podkreślić, że bardzo stawiamy na prawdziwość i realność tych wszystkich funkcji, a przede wszystkim pań, które będą w naszej grze tańczyły. Dlatego też podjęliśmy współpracę z prawdziwymi tancerkami, które będą dla nas te motion capture nagrywały i będziemy po prostu, chcemy być jak najbardziej wiarygodni i rzetelni w tym, co robimy. Jak widać, gra z potencjałem, tym bardziej, że w przyszłości planowano specjalny dodatek tylko dla dorosłych. Drugim tytułem miał być symulator gangstera. Constantly increasing. Sometimes the work is dangerous, but I turned off my conscience a long time ago and stopped being afraid of getting my hands dirty. W tej grze, jak widać, mieliśmy robić wszystko to, co robią prawdziwi gangsterzy. Jakbym chciał bez frytek, to bym chyba powiedział poproszę bez frytek, nie? Kolejny tytuł to Dirty Cup Simulator. Dzięki tej grze mieliśmy poczuć się jak policjant, który nie ma w kranie wody. Planowano także Project Castle, w którym mieliśmy wcielić się w rolę skazanego w więzieniu. Podpisano także umowę na wydanie gry District o przygodach młodego gangstera. Jak czytamy, ta gra miała przedstawiać nie tylko blaski, ale co ciekawe także i cienie takiego życia. To była już druga planowana gra o życiu gangstera, ale ta pierwsza chyba była o życiu starego gangstera. Albo coś nie doczytałem.
Wszystkie te gry miały zostać wydane w ciągu roku lub 2. Ambitnie zakładano produkcję przynajmniej 2 gier rocznie. Czy ilość produkowanych gier jest zamknięta, czy dopuszczacie możliwość rozszerzenia o kolejne produkcje? Absolutnie nie. Dopuszczamy taką możliwość. Myślę, że 2 gry rocznie to jest takie minimum, którego ja bym się chciał trzymać. Problem w tym, że nasza spółka po wejściu na New Connect nie miała za bardzo pieniędzy, żeby robić gry. Na koniec 2021 roku w kasie było tylko niecałe 3000 zł. No i przez to, że nie zrobili jeszcze nigdy żadnej gry, to nie mieli żadnych przychodów. No i tak kółko się zamykało. True Games nie miało także praktycznie żadnego majątku. No, w związku z tym można było faktycznie powiedzieć, że ci raperzy rzeczywiście reprezentowali biedę. Niezależny ekspert wycenił ten biznes na, uwaga, 15 milionów złotych. Ale to jeszcze nic, bo wartość rynkowa na giełdzie momentami przekraczała nawet 20 milionów złotych. W tym samym momencie nasza spółka nie zatrudniała nawet jednego programisty. Całkowite zatrudnienie wynosiło 1,125 tysięcznych etatu. Zatem w jaki sposób zarząd True Games chciał wyprodukować swoją pierwszą grę Night Club Managera? To bardzo proste. Urządzono publiczną zbiórkę pieniędzy. Oferta pojawiła się na nieistniejącym już portalu ricemanna.com. Część zebranych w ten sposób środków miało pójść na marketing, a część na wspomniany wcześniej dodatek dla dorosłych. Do produkcji gier wynajmowano zewnętrzną firmę Flint Art. Postawiliśmy na współpracę z Flintami z jednego prostego powodu. Przekonali nas osobowościowo przede wszystkim, ludzko, ze swoim zaangażowaniem, zainteresowaniem i wiarą w ten projekt. Zarząd słusznie zauważył, że jeśli gracze chcą mieć tę grę, to powinni za nią zapłacić odpowiednio wcześniej. Żeby był czas ją zrobić. Logiczne, prawda? Poza tym, co to za różnica dla gracza, czy zapłaci od razu, czy dopiero wtedy, kiedy gra będzie gotowa? To akurat nie jest takie głupie. Według prezesa sposób finansowania gier przez zbiórki jest korzystniejszy dla wspierających. Znane są przykłady z rynku, gdzie akcje szybują, zamiast szybować w górę, spadają w dół, natomiast gra generuje znaczne przychody. Jak słyszeliście, ryzyko, że gra odniesie sukces, zarobi kupę kasy, a cena akcji runie w dół, było znaczące. Pomimo, że True Games chciał zebrać na tę grę 600 tysięcy złotych, to ostatecznie udało się zebrać tylko nieco ponad połowę. Jakoś dziwnym trafem nasi słynni raperzy przegapili taką niespotykaną okazję do zarobku. Na pewno nie mieli akurat wolnej gotówki, żeby doinwestować do pełnej kwoty tą rewelacyjną grę. Nawet prezes znany z działalności deweloperskiej oraz inwestycji w prywatne przedszkola, akurat wtedy musiał nie mieć przy sobie drobnych. Co za przypadek? Ci, którzy zdecydowali się zainwestować w projekt wirtualnego nightclubu, mieli obiecane 20% przychodów z gry. Oczywiście po opłaceniu prowizji od sprzedaży i podatków. Były też przewidziane inne bonusy. Za przynajmniej 250 zł inwestor miał mieć dostęp do sekretnego pomieszczenia w tej grze. Za 500 zł lub więcej oferowano możliwość umieszczenia własnego graffiti w wirtualnym klubie. Prawdziwe frykasy zaczynały się jednak od znacznie większych kwot. Jak ktoś zainwestował przynajmniej 2,5 koła, to mógł bawić się podczas premiery tej gry na imprezie online. I tańce! A to wszystko w formie online! No ale spokojnie, będzie gość specjalny Reniusis. Za 5000 można było stworzyć własną postać w tej grze i pójść, uwaga, na sekret online party z Sokołem. Czyli jak dobrze rozumiem, można było potajemnie napić się wódki z raperem za 5 koła online. Mało rozrywek, z kim tu wypić kiedy nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to strasznie lubi ponarzekać. Przyznacie Państwo, że była to kusząca propozycja. Prezes True Games w trakcie zbiórki na Night Club Managera zapewniał, że gra będzie gotowa w ciągu pół roku. Wszystko jest pod absolutną kontrolą, idziemy z pracami bardzo sprawnie. Prace są na tyle zaawansowane, że wyprzedzamy harmonogram. Gdy tylko pojawiły się pierwsze opóźnienia w wydaniu Night Club Managera, to pan, którego wcześniej słyszeliśmy jak zachwala grę, zrezygnował ze stanowiska. No i po problemie.
Inwestorom ze zbiórki się nieco przymroziły środki. Najgorsze było to, że postanowiono wydać grę w okrojonej wersji, bez castingu tancerek. A no nie! Boże, czy ty to widzisz? Przyjęto też nową strategię spółki, według której wszystkie nowo produkowane gry miały być do siebie podobne. Podobne fabułą, lokacjami i postaciami, dzięki czemu wykorzystujące te same rozwiązania technologiczne. Dzięki temu chciano zaoszczędzić sporo kasy. Można było mieć wątpliwości, czy to był dobry pomysł. Gracze grając w jedną grę mieliby wrażenie, że grali już we wszystkie. Budżet każdej z nowo wydanych gier miał zawierać się w kwocie od 0,5 do 1 000 000 złotych. Wygląda na to, że planowano wydawanie bardzo dużej ilości małych gier podobnych do siebie. Po symulatorze młodego i starego gangstera zapewne doczekalibyśmy się symulatora gangstera średniego. To rewelacja! Ale wróćmy jeszcze do symulatora, znaczy się nocnego klubu. Jak się pewnie domyślacie, Nightclub Manager nigdy nie powstał. Ponad 200 osób, które uwierzyły w te wszystkie bzdury, nie mogło się doliczyć 319 000 złotych. A już było dobrze, kurwa, już było dobrze! Winą obarczono wykonawcę, Flint Arts, bo podobno nie potrafili poprawnie wykonać tej gry. Zerwano z nimi także umowę na produkcję gry o życiu w więzieniu. Tym samym True Games spisało na straty prawie 500 000 złotych. Wpadka związana z tą zbiórką spowodowała, że raczej trudno byłoby drugi raz namówić ludzi do wpłacania pieniędzy. Poza tym portal raisemana.com, dla którego to była pierwsza zbiórka, zamknął swoją działalność. Żeby zdobyć pieniądze na produkcję gier, konieczna była emisja akcji. Planowano pozyskać około 3 300 000 złotych, a ostatecznie musiano zadowolić się kwotą 600 000 złotych. To raczej nie była wystarczająca suma, bo zaraz po tym prezes znowu podał się do dymisji. Kolejny prezes, wieloletni dziennikarz Gazety Wyborczej, absolwent filologii polskiej z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Zielonej Górze, postanowił wyciągnąć wnioski z tych porażek. Postawiono na własny zespół programistów, bo najwyraźniej zewnętrznym firmom nie można było już ufać. Budżet na taki zespół był jednak mocno ograniczony. W 2022 roku przy zerowych przychodach strata wyniosła 2 700 000 złotych. Gdy sytuacja wydawała się już być beznadziejna, to na początku 2023 roku największy udziałowiec naszej perły, Movie Games, zlecił wykonanie dodatku do gry Drug Dealer Simulator o nazwie Narcos. Popularny symulator dealera narkotykowego miał zostać przeniesiony do Meksyku do lat 80. XX wieku. Za wykonaną pracę True Games ma otrzymać 20% ze sprzedaży tego dodatku. Niestety prace nad tym projektem postępują masakrycznie powoli. Ani w 2023, ani w 2024 nie udało się skończyć tej gry. Wszystko wskazuje na to, że także w 2025 ta sztuka się nie uda. Jak widać, własny zespół programistów także nie gwarantuje sukcesu. Jednocześnie wyniki finansowe jeszcze się pogorszyły, bo strata za 2023-2024 wyniosła około 3 700 000 złotych. Panie, ja nie chcę pana martwić. Trzymając się przyjętej strategii, za te kwoty powinno powstać około 4 gier rocznie. Pomimo braku jakichkolwiek efektów istnienia spółki, w 2024 podpisano nową umowę na wykonanie innej gry. Tym razem miał być to dodatek do drugiej części symulatora dealera. Dodatek nazwano Casino i tym razem także spółce ma przysługiwać 20% od zysku od tej gry. No i właśnie 20 czerwca 2025 roku wreszcie udało się wypuścić ten dodatek. Po 4 latach na New Connect True Games wreszcie stworzyła coś namacalnego. Nadzieje akcjonariuszy w związku z tym świętem były wręcz ogromne. Niestety to, co wypuściła spółka, raczej nie spodobało się graczom. Opinie na Steamie są w większości negatywne, a to może odstraszyć potencjalnych kupujących. Tylko około 1/3 graczy się podobało, co w połączeniu z ogólną niewielką ilością recenzji niestety świadczy o marginalnym zainteresowaniu tą grą. Ja nie ukrywam rozczarowania. Zaryzykuję stwierdzenie, że wydanie Drug Dealer Simulator 2 Casino nie będzie miało większego wpływu na wyniki finansowe spółki. Przed nami jeszcze premiera dodatku Narcos do gry, która swoją premierę miała ponad 5 lat temu. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy ta produkcja jest dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że Drug Dealer 1 ma już swoje najlepsze lata za sobą. Krytyk jeden zasrany. Ale mój materiał, jak zawsze, nie jest poradą inwestycyjną i oczywiście mogę się mylić.
True Games jest przykładem jednej z dziesiątek spółek na New Connect, które produkują olbrzymie straty, nie generując właściwie żadnej wartości. Ani dla odbiorców, ani tym bardziej dla inwestorów. Kwartalne straty wynoszą regularnie ponad 800 tysięcy złotych. Lada moment będzie potrzebne kolejne dofinansowanie, a później być może następne. I stąd pojawia się moje pytanie, co po kilku latach dostaniemy w zamian? Gierkę za 100 zł, która będzie podobna do dziesiątek tysięcy innych? Może symulator Alsa, o którym po miesiącu nikt nie będzie pamiętał? No jeśli tak, to w tej firmie chyba się niepotrzebnie męczą. True Games dostało się na New Connect nietypowo. W 2021 roku kupiono spółkę, która już tam była. Przejmowana firma nazywała się K&K Herbal Poland. Oficjalnie zajmowano się w niej dystrybucją i sprzedażą suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych. Patrząc jednak na jej roczne obroty, równie dobrze to mógł być jakiś niewielki stragan we Wieliczce, gdzie mieściła się siedziba spółki. Co ciekawe, oferowane przez nich mieszanki ojca Klimuszki, czy inne sondały ojca Gaudentego, przynosiły jak na biznes tych rozmiarów całkiem niezły zysk. Nawet ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Gdy jednak True Games przejmował tą spółkę, K&K Herbal miało już najlepsze lata za sobą. Nie powiodły im się ambitne plany podboju Brazylii i Chile antychrapaczem, czyli innowacyjnym wynalazkiem poprawiającym sen. To jest najnowsza aparatura pomiarowa, prosto z Etiopii. Ostateczny upadek nastąpił, kiedy prezes postanowił iść na całość i wszystkie pieniądze zainwestował w pokoje na wynajem krótkoterminowy. To było mniej więcej na początku 2020 roku, a wszyscy doskonale wiemy, co się wtedy wydarzyło. Zakaz wstępu do lasów. Praktycznie wszystko, co spółka zarobiła od początku swojego istnienia, zostało stracone, bo ludzie praktycznie nie ruszali się z domu. 500 000 złotych na minusie dla tak małego biznesu to była zabójcza kwota i giełdowa część spółki została wystawiona na sprzedaż. Oferta od True Games Syndicate, która przyszła wraz z początkiem 2021 roku, była jak gwiazdka z nieba. Wkrótce po jej ogłoszeniu kurs akcji wystrzelił 10-krotnie. Wierzono wtedy, że Polska będzie światowym zagłębiem produkcji gier. Wierzył w to także dotychczasowy prezes spółki K&K, który bez problemu odnalazł się w nowej rzeczywistości. Znalazło się dla niego miejsce w nowej radzie nadzorczej True Games. To nic, że nie miał doświadczenia w tworzeniu gier. Prezesem w True Games był właściciel prywatnych przedszkoli i firmy budowlanej. Nie mówiąc już o raperach, założycielach. Do tej pory zajmowałem się stricte muzyką. Tutaj jestem teraz w gamingu, więc bardzo jestem ciekawy, jak uda mi się to pogodzić, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawe.